W tym materiale opowiem, w jakich sytuacjach sprawdzi się jaka metoda czyszczenia i dostępu do okien czy elewacji. Oprę się na przykładach zdjęć budynków i omówię, jak podejść do czyszczenia poszczególnych elementów. Zapraszam do obejrzenia materiału. Zauważyłem, że większość widzów, którzy oglądają nasze materiały, nie subskrybują naszego kanału, dlatego będę bardzo wdzięczny, jeżeli klikniesz suba pod filmem. Pomaga nam się to rozwijać. Zakładam, że jako widz tego filmu możesz nie znać wszystkich technologii czyszczenia, jak i wszystkich technologii dostępu, dlatego pokrótce omówię każdą z nich. Mycie okien tradycyjne to jest mycie okien myjką i ściąganie ściągaczką. Waterfed, technologia mycia wodą demineralizowaną, czyli mycie szczotką i spłukanie wodą demineralizowaną. Taka woda demineralizowana nie posiada żadnych minerałów, żadnych składników, dzięki czemu po odparowaniu nie zostają żadne kropki i ślady. Ma ona również dodatkowe właściwości czyszczące, chętnie pochłania zabrudzenia, ponieważ jest całkowicie pozbawiona ładunku elektrostatycznego. Mycie ciśnieniowe, czyli tutaj o tej technologii zapewne słyszałeś bądź słyszałaś. Mycie po prostu myjką ciśnieniową. Softwash to technologia, która polega na oprysku chemią pod niskim ciśnieniem i spłukiwaniu również pod niskim ciśnieniem. Odkurzanie, czyli usuwanie kurzu na sucho. W każdej z tych technologii możemy wykorzystać kij teleskopowy, który jest wykonany z włókna węglowego, czyli z karbonu. W przypadku mycia tradycyjnego możemy użyć taki kij powiedzmy do 8 metrów, w przypadku Waterfed do 20 metrów, w przypadku mycia ciśnieniowego do 10, może maksymalnie 12, Softwash nawet do 20 metrów i odkurzanie do około 12, maksymalnie 14 metrów. Kolejną metodą dostępu jest dostęp linowy i tutaj również możemy wykorzystać każdą z tych technologii, tylko alpinista, który wykonuje czyszczenie, ma po prostu ten obiekt do wyczyszczenia przed sobą, nie używa już w tym przypadku raczej żadnego kija, ewentualnie krótki. Podnośnik, tutaj dostęp no zazwyczaj do 25-30 metrów, no ale są oczywiście też wyższe podnośniki, tylko przy myciu okien elewacji rzadko kiedy się to opłaca, brać taki wysoki podnośnik. Tutaj tak samo możemy wykorzystać wszystkie te technologie. Rusztowanie przejezdne, głównie do wykorzystania gdzieś tam wewnątrz, zaraz omówię właśnie w jakich przypadkach ono się przydaje. Drabina klasycznie, no i oczywiście dostęp z podłoża. Każdą z tych technologii możemy wykorzystać w każdej metodzie dostępu. Dobrze, no to jeżeli już znacie technologię, widzieliście na zdjęciach, jak one wyglądają na krótkich tutaj filmach, no to możemy przejść do omówienia na przykładzie biurowców, obiektów, na jakim elemencie wykorzystać jaką technologię. Pierwsze zdjęcie, czyli budynek biurowy w Warszawie. No i tutaj oczywiście większość z tego budynku trzeba wykonać z dostępu linowego. Jak widzicie, żaden podnośnik by tutaj na tym dachu pośrednio nie mógł stanąć. Tutaj po prostu wykorzystujemy dostęp linowy, aczkolwiek w przypadku na przykład takiej wnęki, którą tu widzicie, tą wnękę będzie nam ciężko umyć z dostępu linowego, no ponieważ alpinista zjedzie na linię tutaj. Chyba że byłyby tutaj dodatkowo w tym miejscu asekuracja jakaś założona, no to wtedy alpinista może się tutaj przejść metodą hakową i zjechać tutaj wewnątrz. Natomiast z poziomu tego balkonu, bo tutaj jest balkon, możemy na przykład umyć wodą demineralizowaną, czyli właśnie tyczką taką z włókna węglowego, więc na przykład do mycia tej wnęki można wykorzystać taką wodę demineralizowaną. I tutaj jest jeszcze podstawa tego budynku. No i w przypadku podstawy tego budynku możemy wykorzystać również właśnie metodę Waterfed, czyli mycie wodą demineralizowaną i umycie z podłoża kijem teleskopowym i szczotką. Tutaj świetnie się ta metoda sprawdzi, więc jeżeli na przykład wyświadczycie usługi takich budynków, bądź chcecie je świadczyć, bądź jesteście osobą, która zarządza takim budynkiem i zleca takie usługi, no to tutaj ważne właśnie, aby firma oferowała i usługę dostępu linowego, i usługę mycia wodą demineralizowaną. Wtedy najkorzystniej to wychodzi finansowo. Natomiast jeśli chodzi o wnętrze tego budynku, no to o ile nie ma tam żadnych wysokościowych przeszkleń, no to będą zapewne metody tradycyjne, czyli myjka i ściągaczka. Więcej o tym powiem zaraz na kolejnych zdjęciach.
Na tym zdjęciu widzicie już nieco mniejszy, nieco niższy budynek, czyli taka część biurowa i jakaś tutaj hala magazynowa bądź produkcyjna. On ma 4 kondygnacje, no i jego też bez problemu jesteśmy w stanie umyć wodą demineralizowaną, czyli technologią WaterFed. I jak widzicie, tutaj są przeszklenia, ale też mamy taką elewację gładką z takich paneli aluminiowych. I do takich paneli też jak najbardziej możemy wykorzystać wodę demineralizowaną. Z tym, że tutaj już trzeba dobrać odpowiednią szczotkę, odpowiedni pad do czyszczenia tej elewacji, aby jej po prostu nie porysować. Ona jest bardziej wrażliwa niż okna. Tutaj dodatkowo widać też na tej wizualizacji na przykład panele fotowoltaiczne na dachu. Jak najbardziej można wykorzystać wodę demineralizowaną. Do napisu również można wykorzystać tą technologię. Całą halę dookoła, czy te świetliki też można umyć od zewnątrz wodą demineralizowaną. Natomiast od wewnątrz już wodą demineralizowaną nie myjemy i tutaj też nie ma żadnych przeszkleń wysokościowych, więc tutaj będzie dostęp po prostu metody tradycyjne, ewentualnie jakaś malutki stopień bądź drabina od wewnątrz. Kolejne zdjęcie to przykład takiego już małego biurowca. Tutaj też występuje właśnie taka gładka elewacja i przeszklenia. Metody są dokładnie takie same jak w przypadku tego biurowca, tylko jest on niższy, więc będzie to łatwiejsza usługa w wykonaniu. Dalej, tutaj właśnie przykład przeszkleń wewnętrznych, których nie wykonamy z poziomu podłoża. No i tutaj albo metoda drabiny, zwłaszcza jeżeli to są takie małe okienka na górze, albo metoda kija teleskopowego i metoda tradycyjna. Tutaj już technologii WaterFed nie zastosujemy, ponieważ no, przepływ wody ze szczotki to jest około 2 litrów na minutę, więc taka ilość wody nie może się wylać tutaj wewnątrz pomieszczenia, chyba że to byłoby wnętrze hali magazynowej, gdzie możemy powiedzmy zbierać tą wodę odkurzaczem albo są jakieś odpływy, no to wtedy tak, ale w przypadku takiej eleganckiej nieruchomości na pewno taka opcja odpada, więc wykorzystujemy tutaj metody tradycyjne. Mycie właśnie albo kijem teleskopowym, jeśli to są takie łatwiejsze przeszklenia, które nie mają bardzo wystających ram, albo jeżeli to są właśnie takie bardziej skomplikowane, mniejsze tutaj przeszklenia, czy właśnie jest taki duży wystający gzyms, no to wtedy musimy wykorzystać dostęp z drabiny. Natomiast jeżeli właśnie te przeszklenia byłyby wysokie, na tyle, że nie jesteśmy w stanie wykorzystać drabiny wewnątrz, no bo tak długiej drabiny nie ma i byłoby to bardzo niebezpieczne, no to wykorzystujemy właśnie rusztowanie, zwłaszcza na takiej hali sportowej, kiedy nośność na podnośnik jest najprawdopodobniej za niska, podłoża po prostu zostałaby ona uszkodzona podnośnikiem, więc w takiej sytuacji wchodzi w grę rusztowanie, ewentualnie dostęp linowy, jeżeli byłyby tutaj punkty asekuracyjne bądź jakieś systemy konstrukcji, w których można się zaczepić. Więc to jest fajny przykład, kiedy możemy wykorzystać właśnie zarówno rusztowanie, jak i dostęp linowy zapewne też. Kolejnym wyzwaniem, które tutaj dla Was przygotowałem, są takie szklane piramidy. Jak widzicie, ta mniejsza wcale nie jest za bardzo wysoka, więc bez problemu ogarniemy to technologią WaterFed od zewnątrz. Natomiast tutaj już wysokość jest najprawdopodobniej wyższa niż 20 metrów, szczególnie biorąc pod uwagę ten kąt tutaj, więc musimy skorzystać z podnośnika, który najprawdopodobniej stanie sobie tutaj, rozłoży się w ten sposób i kijem pod tym kątem jesteśmy w stanie umyć jakby tą piramidę z podnośnika jeszcze przy tej wysokości. Najprawdopodobniej będzie to najbardziej korzystna czasowo i finansowo metoda. Natomiast można by to też umyć z dostępu linowego, jeżeli projektant przewidziałby tutaj na krawędziach, gdzieś w uszczelkach pomiędzy szybami jakieś punkty asekuracyjne, do których można wpiąć karabinek, tak żeby alpinista mógł dojść na szczyt tej piramidy. Natomiast od wewnątrz tutaj będzie metoda tradycyjna, metodą czyszczenia, a najprawdopodobniej dostęp tylko alpinistyczny, czyli metoda dostępu linowego. Jest to jedna z trudniejszych usług do wykonania, jeśli chodzi o dostęp linowy, ponieważ jest to metoda hakowa. Tutaj cały czas alpinista wisi w tym przewieszeniu, musi się naginać, żeby umyć te przeszklenia. No i muszą też być punkty asekuracyjne, czyli albo konstrukcja, przez którą można coś przełożyć na wylot, albo dedykowane punkty asekuracyjne przewidziane po prostu przez projektanta. Jeśli by nie było takich punktów, no to tylko jakiś podnośnik wewnątrz, ale to już duże wyzwanie,
rzadko kiedy ktoś że tak powiem, swoją robotę na etapie projektowania zepsuje, że tutaj trzeba podnośnik pakować. Czasem ten podnośnik też tam nie może wjechać, ale to może już zostawię ten temat, bo się za bardzo rozgada. Dobrze, lotnisko w Balicach, może kojarzycie. Tutaj jak najbardziej dostęp z podłoża waterfedem, czyli wodą demineralizowaną od zewnątrz. Natomiast tutaj na tej przełączce, akurat ten obiekt też dobrze znam, są takie żaluzje, więc też możemy je umyć wodą demineralizowaną, ale już musimy z podnośnika ze względu na to, że te żaluzje są zagięte po prostu pod kątem i z poziomu podłoża nie jesteśmy w stanie dokładnie sięgnąć w każdy element tej żaluzji. Więc tutaj na przykład z zewnątrz podnośnik plus waterfed. Natomiast jeśli chodzi o wewnątrz, no to metoda dostępu linowego przy asekuracji po prostu liną, tutaj już nie trzeba nawet alpinista jak pracuje to nie wisi na linie, tylko bardziej stoi na konstrukcji, lina służy mu jedynie do asekuracji w przypadku tego pochylonego elementu od wewnątrz. Kolejnym wyzwaniem jest taki dom jednorodzinny, w miarę klasyczny wygląd, najbardziej popularny. Jeżeli chcemy właśnie umyć tutaj i okna, i elewację, no to jest to dość złożony temat i wcale nie taki prosty. Elewacja zazwyczaj jest taka tynkowa, akrylowa, czyli ma strukturę, nie jest idealnie gładka, więc nie jesteśmy w stanie tutaj wykorzystać tradycyjnej myjki, takiego mopa do mycia okien, ale nie jesteśmy w stanie wykorzystać tutaj za bardzo szczotki, więc najlepiej sprawdzającą się technologią czyszczenia jest mycie ciśnieniowe, które poprzedzone jest naniesieniem chemii albo z pianownicy, albo właśnie przy użyciu kija teleskopowego i możemy wykonać to mycie ciśnieniowe właśnie też przy użyciu kija teleskopowego, o ile ta elewacja nie jest po prostu bardzo brudna i nie wymaga bardzo dużej kontroli tego kija, tylko głównie działa nam chemia, a ciśnienie jest tylko po to, żeby spłukać te zabrudzenia. Natomiast do mycia okien przeszkleń możemy wykorzystać metodę tradycyjną, czyli mycie myjką i ściągaczką lub metodę waterfed, zależnie od tego, czym dysponujemy. Na przykład tą balustradę wygodniej będzie nam bardzo umyć od zewnątrz waterfed. No jeżeli tradycyjnie, to musimy tu podstawić drabinę i umyć ją po prostu z drabiny w ten sposób. Nie widać tutaj żadnych wysokościowych przeszkleń, więc wszystko będzie dostępne po prostu z poziomu podłoża. To, co teraz widzicie na ekranie, to elewacja umyta w technologii Softwash. Nie było tu wykorzystywane mycie ciśnieniowe. Jest to taka sama elewacja, jak tutaj biała na tym domu, który pokazywałem przed chwilą. Natomiast to, czy wykorzystać metodę ciśnieniową, czy metodę Softwash, uzależniamy od tego, jaki typ zabrudzeń znajduje się w tej elewacji. I jeżeli to są zabrudzenia organiczne, tak jak tutaj w tym przypadku, to są głównie glony, porosty, jakieś grzyby, algi, to jesteśmy w stanie usunąć je praktycznie nanosząc tylko i wyłącznie chemię. Czyli ta elewacja całkowicie zmienia kolor tylko i wyłącznie po naniesieniu chemii i po zabiciu właśnie tych zarodników i spłukaniu niskim ciśnieniem wody. Jeżeli byłyby tu takie zabrudzenia bardziej atmosferyczne, takie czarne gdzieś tam zacieki, coś takiego smolistego, no to wtedy już musimy użyć innej chemii i zazwyczaj tutaj potrzebne jest też większe ciśnienie, żeby doprowadzić taką elewację do czystości. Także tym się różnią te dwie technologie i dobiera się je w zależności od rodzaju zabrudzeń. I tutaj tak samo możemy stosować dostęp z kija teleskopowego przy metodzie Softwash. To się super sprawdza, ponieważ nie ma dużego ciśnienia, więc nanoszenie chemii i spłukiwanie przy użyciu kija nie jest żadnym wyzwaniem. Przy metodzie ciśnieniowej no jest już to trochę większe wyzwanie, ponieważ w tym kiju jest spore ciśnienie wody. Natomiast alternatywnie możemy oczywiście wykorzystać tutaj też podnośnik czy drabinę do pewnego poziomu, ewentualnie rusztowanie, jeśli chodzi o dostęp, a jeżeli chodzi o technologię, no to tylko i wyłącznie te, które omówiłem. Na deser zostawiłem odkurzanie na wysokościach. Możemy to wykonać oczywiście z dostępu linowego, trzymając odkurzacz w ręce, czy z podnośnika trzymając odkurzacz w ręce, ale dość innowacyjne są właśnie też takie kije karbonowe, które możemy podpiąć do odkurzacza. Są to nieco inne kije niż do mycia wodą demineralizowaną, ponieważ mają szerszą po prostu budowę, gdzie zabrudzenia i wszystko, co zostanie wciągnięte przez ten odkurzacz wewnątrz kija po prostu przechodzi.
No i to się świetnie sprawdza właśnie do odkurzania tego typu konstrukcji wewnątrz, do właśnie czyszczenia hal magazynowych, hal produkcyjnych, gdzie są rury podsufitowe, wentylacje i tak dalej. Często tam jest jakaś brudna produkcja, która powoduje zabrudzenia i regularnie trzeba czyścić. No to jest takie rozwiązanie z podłoża, które bardzo fajnie się sprawdza. Oczywiście ma też jakieś wady, nie wszędzie tym odkurzaczem dostaniemy, więc zdarza się, że trzeba to połączyć z dostępem linowym czy podnośnikowym. Tutaj przykład jeszcze wykorzystania tego odkurzacza właśnie do czyszczenia rynien. Świetnie też się to sprawdza w takich momentach, no bo w przeciwnym razie trzeba by tu podstawić drabinę, gdzieś tam zrobić to ręcznie, a tak to możemy to zrobić z odkurzacza. Te odkurzacze też mają kamery, więc widać wszystko, co tutaj jest w tej rynnie i czy to się wciąga, czy to się nie wciąga. Więc bardzo fajne rozwiązania. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału wiecie mniej więcej, jak działają te technologie, kiedy jaką się wybiera, od czego to zależy. No i możecie lepiej na to spojrzeć, zarówno w momentach, kiedy zlecacie takie usługi, jak i wykonujecie takie usługi lub planujecie je wykonywać. Dzięki za obejrzenie materiału. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!